No trzeba przerwę zrobić, wygaś Michał, go. ty mi ciągle przerywasz tą pracę. Wysiadaj, wysiadaj. Ja wiem, że komfortowe warunki, przyjemnie się pracuje. Powitać i witamy Was bardzo serdecznie Tak, na witamy. naszym kanale. Kolejny dzień ostrej, mocnej roboty. Tak, Tak naprawdę procesorki. Orka, oreczka, orunia. Tak, działamy. Nowa seria 4000 w nowej odsłonie. Tak. Już nie jako Arbos, ale Jako jako Aupax. Rebranding, ale przy okazji sporo zmian konstrukcyjnych nade wszystko, Przemo. Konstrukcyjnych. Tak. No i nie bez przyczyny też dzisiaj tylko seria 4000, no bo te tutaj... Chcemy się na niej tak bardziej skupić, Tak, bo poprzednie dni podczas testowania przewijały się tych, 4, dokładnie, tych pierwszych egzemplarzy, które do nas dotarły, jeden i drugi. I tak troszeczkę na temat jednego, troszeczkę na temat drugiego. Jeden wskoczył w kadr, to drugi przejechał, nie? A tutaj dzisiaj skupimy się na tym jednym Skupmy się na modelu. tym jednym modelu. Tak na skróty, z tych najważniejszych rzeczy, Przemo. Co się zmieniło poza rebrandingiem, poza zmianą nazwy z Arbosa na Aupaxa? Bo wiemy, że póki co będą te marki równolegle obydwie, tak. Jedna i druga, no. obydwie dostępne. Nowa odsłona z serii 4000, największy ich przedstawiciel. Tak, 4110, czyli 110 koni mechanicznych i tak jak wspomniałeś, nowy design, nowy wygląd. Czy tak naprawdę, Przemo, wszystko inne tutaj? No, można tak powiedzieć. Tak Przy serii naprawdę. 4000. Tak, tutaj mamy wiele zmian, zaczynając od stylistyki po serducho, czyli silnik. No właśnie, to zacznijmy może od samego początku, od tych najważniejszych To rzeczy. może stylistyka. Przede wszystkim tu już mamy nawiązanie do serii 5000, Czyli kabina. jest to taki troszeczkę ciutkę mniejszy, bliźniaczy, że tak powiem, tak. brat serii Serii 5000. 5000. I mamy tak, tutaj już kabina, tak jak możecie zauważyć, dwuosobowa, czyli normalnie... Czyli z homologacją homologacja, dwuosobową, tak. jest to kabina większa i też ona, trzeba powiedzieć, jest bliźniaczą kabiną do serii 5000. Tak, z drobnymi zmianami w wyposażeniu, no bo te ciągniki Różnicami jakby. lekko się różnią. Czyli tak, mamy tutaj kabinę z 5000, mamy również maskę z 5000. O właśnie. Maska też się troszeczkę zmieniła, ta pokrywa silnika ze względu na to, że tutaj już przy otwieraniu otwiera nam się cała, już te boczki nam nie zostają. A to też jest takim taką kluczową kwestią, jeśli chodzi o codzienną obsługę, tą taką serwisową, jeśli jak chodzi najbardziej. o wymianę, czy przedmuchanie filtra powietrza, czy też dostęp do odmuchania chłodnic olejowych, tutaj układu chłodzenia, kompresorów. Czyli tego pakietu chłodzącego. Tak. Oczywiście no nie możemy mówić, że tam to było niedobre, bo tam też to miało swoje plusy. Zdjęcie tego boczku też nie było jakoś tam uciążliwe, bo tak naprawdę problematyczne. mieliśmy dwa zatrzaski, które musieliśmy po prostu tam odkręcić i zdjąć. Idąc dalej, silnik. No właśnie, czyli serce każdego z ciągników. Każdy pyta, jakiej marki silnik. Tutaj mamy silnik marki Weichai. Weichai. Jak możecie też zauważyć. Jest to oczywiście silnik bardziej znany na rynkach azjatyckich, dalekowschodnich, który stosuje te motory w różnych urządzeniach, w różnych maszynach. Na Europę tutaj akurat w ciągnikach, co jest dostarczane. I myślę, że to będzie fajna zmiana ze względu na to, że silniki Dosana są fajne, są stosowane dalej w ciągnikach i będą. Nie, że tutaj wymieniamy całą gamę. Aczkolwiek tutaj mamy już pokaźną pojemność, bo 4,6 litra. A to duża zmiana, bo to jest zmiana z pojemności 3,4 litra na 4,6 litra. Zostajemy to procentowo jest gigantyczna różnica. Tak, no to mamy ponad litr różnicy. Silnik dalej czterocylindrowy, czyli tutaj zostajemy. Moc, rozumiem, też jest homologowana, zbliżona, czy taka sama jak w silnikach Dosana, ale co kluczową kwestią jest, następuje zdecydowana zmiana zapasu momentu obrotowego, bo to tym pracujemy tak naprawdę. To jest to, co nam jest niezbędne, potrzebne przy jakichś przeciążeniach, gdzie tej odczuwalnie tej, teraz powiem, mocy więcej potrzeba, to o to dba ten moment, ten zapas momentu obrotowego. No i oczywiście sama pojemność silnika, abyśmy mogli te przeszkody czy trudniejsze warunki pokonywać. Co więcej, jeszcze jeżeli mówisz o mocy i tutaj momencie obrotowym,
Mamy tutaj Power Bosta, którego o który tak naprawdę rozmawialiśmy. Wielu z klientów, wielu zaciekawionych pytało jeszcze za czasów Farbosa, że to mogłoby być, czemu tego nie ma, w innych ciągnikach jest, nie? a tu nie ma. A mało tego, a teraz jak się pojawiło, to nawet to jest ciekawsze, lepsze? Niż u innych tutaj powiedzmy producentów. Z tego A względu, dlaczego że właśnie? my ten Power Boost możemy wywoływać sami. Okay. Możemy tutaj, akurat w 4000 możemy też decydować o stopniu tego doładowania, ze względu, że tutaj mamy 3 stopnie. Czyli mamy taki podstawowy, pośredni i maksymalny. I maksymalny. Czyli ten Power Boost możemy aktywować tak naprawdę kiedy chcemy. Tak, kiedy nie robi to sam ciągnik, tylko my z pozycji operatora i do tego w jakim zakresie ten Power Boost ma być zastosowany. Tak. No i jeżeli chodzi o, jak już mówimy o silniku, to dzięki przez zmianę silnika też troszeczkę mamy większy rozstaw, troszeczkę, no nie troszeczkę, bo tutaj mamy prawie różnicę 20 cm. A 20 cm przy tych rozstawach, bo tam było niespełna 2,40 tak powiedzmy. Tak, i teraz też mamy niespełna 2,60. 2,60. Także jest to duży przeskok. No przy tej masie i jakby klasie ciągnika, no to 20 cm to jest naprawdę sporo, nie? To jest sporo. Zresztą to widać po ciągniku, jak się spojrzy na poprzednią serię 4000, a na obecną już w nowej odsłonie, że jest ten ciągnik zdecydowanie masywniejszy, dłuższy i większy, a tym samym stabilniejszy. Bo jak widać pracujemy z pługiem marki Gregoire Besson, 4 korpusy. To też nie są lekkie pługi? To nie są lekkie. No, coś konkretnego nie może być wagi piórkowej. No dokładnie. Mimo wszystko pracujemy z najlżejszym pługiem, z najmniejszym z serii Rover, bo jest to Rover 40. Podejdźmy. Pokrótce Rover 40, najmniejszy z tej serii, 4 korpusy w obrocie na zabezpieczeniu non-stop hydraulicznym. Mniejszy rozstaw, celowo mniejszy rozstaw wzięty, bo ile tu Przemo było? Tak, tutaj mamy 90 cm między korpusami. Tak jest i ta mniejsza nieco odkładnia H5. Tak, chodziło nam przede wszystkim tutaj do serii 4000, no ten gabaryt mamy troszeczkę mniejszy niż 5000, więc chodziło nam też o długość, żeby ten zestaw był stabilny. No też właśnie, a rozstaw 90 to tak jak mówisz, ma sumarycznie wpływ na to, że ten pług jest krótszy. Ma to pewien swój mankament, bo maksymalna szerokość tutaj orki na jeden korpus to 45 cm, czyli zaczyna się ta szerokość regulowana stopniowo. Mamy nawet ładną tak jest, regulowana stopniowo, a mianowicie 30, 35, 40, 45 cm. Tu akurat zastosowaliśmy 40, jeśli chodzi o szerokość roboczą, koło podporowe tylne. Oczywiście te koła podporowe mogą różne występować. No i uzupełnieniem są przedpuszki, przedpuszek mieszany. Oczywiście w tych warunkach jest on zupełnie niepotrzebny. Jest on zbędny i tutaj standardowa listwa ścinająca byłaby swobodnie by sobie poradziła. Natomiast pracowaliśmy w różnych warunkach, na różnych polach przez te dni, bo dzisiaj już testujemy 3. czy 4. dzień w samej orce. Tak naprawdę począwszy od takiego niepełnego obciążenia, bo wiemy, że te ciągniki jako pierwsze egzemplarze, nie mylić, że prototypowe, ale pierwsze egzemplarze. Musimy dbać o to dotarcie silnika jeszcze, czy tam powiedzmy kół zębaty, skrzyni biegów i tak dalej. Dokładnie. No wiadomo, ten proces trzeba, nie można go ominąć w każdym wypadku. Tak, dokładnie, ale już mamy przepracowane, ile tam mówiłeś? Około 25 motogodzin. 25 motogodzin, to już te dopasowanie, już te wstępne dotarcie tam następuje. No wstępnie też coraz jakby bardziej go obciążamy, ale też stopniowo. Czyli orkę zaczynałeś od głębokości 5 cm, a już jesteś na 25. Oczywiście tak lekko humorystycznie, natomiast zgodzicie się absolutnie, że te pierwsze obciążenie na tym pierwszym etapie docierania, ono musi być jednak delikatniejsze, żeby zrównoważone, żeby te wszystkie podzespoły się nam dobrze dotarły, dobrze spasowały, ale teraz jak widziałem, już przechodzimy do kolejnych etapów testowania, bo już jedziemy, można powiedzieć, na pełen gwizdek, już ściągamy pług z napędem na jedną oś nawet, żeby sprawdzić jak to się zachowuje, tą stabilność, tą mobilność i tą siłę ciągu,
a też zarazem tak naprawdę bardziej obciążamy tylko i wyłącznie tylny most napędowy. Zapraszamy do odwiedzin naszych stron, obserwujcie nasz kanał, aby nie mijały Was żadne ciekawe wydarzenia. A my wracamy do oraki, do roboty. Do roboty.